Teraz test widoczności. Słupek A dosyć szeroki, tutaj jest blisko oczu kierowcy, więc tu delikatnie ogranicza widoczność. Zewnętrzne lusterko wystarczająco duże, mimo że tak dość fikuśnie ukształtowane. Górny krawędź przedniej szyby wysoko. Wewnętrzne lusterko dosyć nisko, tutaj jest na granicy horyzontu, przynajmniej z punktu widzenia dwumetrowca. Po prawej stronie słupek A u podstawy rozbudowany, łączy się z lusterkiem. Ja tu też fragment widoczności niestety wycinę. Natomiast z tyłu jest całkiem nieźle rozwiązany słupek C, bardzo cienki jak na to, co mogłoby być. No i z tyłu jeszcze bardzo wielka szyba, ale pochylona pod sporym kątem, więc tutaj przydaje się naprawdę ta opcjonalna kamera cofania, która jak widać działa całkiem płynnie, tutaj zmieniając trajektorię pojazdu, kiedy kręcimy kierownicą i pokazuje wszystko, co niezbędne, aby bezpiecznie zaparkować. Tu mamy też informacje z czujników cofania. Zegary w Oplu to wyświetlacz na środku, całkiem spory zresztą, i fizyczny obrotomierz po lewej stronie, czy poziom paliwa, czy temperatura płynu chłodzącego jako fizyczne, również wskazówki po prawej stronie. Możemy to wszystko wyregulować. Tu pod kierownicą mamy odpowiednie pokrętło, teraz jest podświetlone maksymalnie, możemy to też wszystko wygasić. Trzeba chwilę poczekać, aż to zareaguje i powolutku, jak widać, schodzi do najniższego poziomu podświetlenia. Na kierownicy mamy mnóstwo przycisków, wszystkie są ładnie podświetlone. Podobnie na drzwiach, tutaj regulacja lusterek, centralny zamek, wszystko jest podświetlone na biało. Tu mamy również sterowanie szybami, natomiast w klamkach mamy delikatne czerwone podświetlenie. Po prawej stronie oczywiście wszystko też jest bardzo ładnie, jak widać, podświetlone. Tu po prawej stronie mamy też taką czerwoną poświatę, która jest rzucana przez tutaj na górze mamy taką diodę. Oprócz tego na podsuficie mamy mnóstwo różnych podświetlonych przycisków, także tutaj też nikt na niczym nie oszczędzał. Warto też wspomnieć o podświetleniu touchpada, który jest całkiem ładnie poza tym oświetlony i funkcjonalnie, bo kiedy tutaj przykładamy palec, to wszystko dokładnie widać, więc gdyby ktoś chciał się na to gapić w trakcie operowania tym, to również jest taka możliwość. Zajrzyjmy też do schowka przed pasażerem. Jest ładnie i wyraźnie bardzo podświetlony. Możemy też spojrzeć na tutaj lusterka. Jedno podświetlone, drugie oczywiście też podświetlone. Po prawej stronie widzimy delikatną poświatę również w klamce i podświetlone przyciski na drzwiach. Poświęćmy jeszcze parę chwil na pokazanie komputera pokładowego. Sterujemy tymi przyciskami na prawym ramieniu kierownicy i mamy tu na wyświetlaczu przed kierowcą następujące informacje. Przewijamy góra-dół. Żywotność oleju, ciśnienie, znaki, prędkość, trasa A, trasa B, zasięg i tak dalej. Przywijamy w lewo, naciskamy i tu przechodzimy w kompletnie inny zestaw. Jak widać do wyświetlenia, tu jest akurat przeciążenie, temperatura oleju, ciśnienie oleju, napięcie akumulatora i to jest zestaw informacji nazwanych OPC. Tu mamy audio, czyli przewijanie utworów i tak dalej. Telefon, akurat w tej chwili nie podłączony, ale łatwo sobie wyobrazić, co tam może być. Nawigację, tu zobaczymy mapę i ewentualne wskazówki nawigacyjne i ustawienia. I tu mam zamiar wejść na ustawienie i tu mamy tak, ostrzeżenie o prędkości wyłączone, ciśnienie w oponach, informacje o oprogramowaniu, systemy jednostki metryczne, motyw ekranu sportowy. Możemy tu spróbować zresztą wejść i tu wtedy mamy połączone z trybem jazdy, sportowy lub turystyczny. A sprawdźmy, jak to wygląda w wersji turystycznej. Proszę bardzo, tu już to wygląda zupełnie inaczej. Także możemy tu całkiem sporo pozmieniać, poustawiać. W każdym razie wygląda to na całkiem zaawansowany, przemyślany i wygodny w użyciu system. Kamera cofania świetnie radzi sobie w nocy. Obraz jest bardzo wyraźny. Jedyny problem to jest to, że mniej więcej 20% obrazu to własna tablica rejestracyjna. Światła z przodu. Światła z tyłu. Światło na autostradzie.
Teraz test działania skrzyni biegów z 4 na 3. Teraz z 4 na 5. Z 4 na 2. I wreszcie w trybie normalnym kickdown. Testowy samochód jest wyposażony w aktywny tempomat. Popatrzcie, jak to działa. W tej chwili zatrzymujemy się, jadąc za autem przed nami. Ja nie hamuję, auto zatrzymuje się samo do zera. Stoimy w miejscu. Tempomat nie wymaga żadnej akcji od kierowcy. Ja tu nic nie naciskam, nie hamuję, stoimy w miejscu. Teraz zapala się zielone światło. Auto przed nami rusza i wszystko, co ja muszę robić, to odtworzyć prędkość. I ruszamy. Do wyboru mamy 3 ustawienia odległości przed nami. Tu jest odpowiedni przycisk. Wybieramy odległość, która nam pasuje. To wszystko jest bardzo czytelne. Możemy też przestawić na przykład prędkość. To wszystko się wyświetla natychmiast po zmianie ustawienia na ekranie centralnie przed oczami kierowcy, więc naprawdę nie można tego przeoczyć. Działa tak, jak powinno. Nasza testowa Insignia jest wyposażona w opcjonalny zestaw audio Bose, który gra naprawdę rewelacyjnie, aż mniej więcej do 90% głośności. Później słychać pewne zniekształcenie, szczególnie jeśli chodzi o basy. Posłuchajcie zresztą sami. No tak, nie wiem, czy to było słychać w Waszych głośnikach. Ja w każdym razie słyszę, że mniej więcej dotąd, jeśli chodzi o głośność, można doprowadzić ten pasek bez problemu wyżej. Już zaczyna bardziej hałasować niż grać. Oprócz tego możemy oczywiście co nieco tutaj poustawiać. Przykładowo w ustawieniach dźwięku możemy zmieniać tony wysokie, środek, niskie, czy dokonywać takich standardowych regulacji. W każdym razie jest naprawdę dobrze. W większości sytuacji życiowych myślę, że ten system audio spełni Wasze oczekiwania. I jeszcze krytyczna uwaga do systemu audio. Otóż kiedy w długiej trasie chciałem z ulubionego pendrive'a posłuchać swoich ulubionych składanek czy tam audiobooków, to okazało się, że nie ma takiej możliwości, ponieważ są różne sposoby odsłuchiwania utworów na pendrive'ie, ale nie ma najbardziej naturalnej, czyli przy pomocy przeglądania katalogów. Możemy przeglądać to w liście kompletnie takiej alfabetycznej, utwory, możemy przeglądać rodzaje, albumy, wykonawców, listy tytułowe i tyle. No ewentualnie takie kategorie typu audiobook czy filmy wideo, ale to wszystko niestety nie działa, więc pozostaje tylko brać wersję utwory i przeglądać z długiej listy. A że akurat w tym przypadku jest naprawdę długa, to szczerze powiedziawszy takie odsłuchiwanie utworów jest dosyć męczące. Wyciszenie na postoju. (41,8). Przy rozstawie osi 2737 mm Opel deklaruje średnicę zawracania 10,9 metra. A tak to wygląda w praktyce.